W dzisiejszym odcinku poinformujemy Was m.in. o wejściu Crypto.com na rynek koreański, wspomnimy o nawiązaniu współpracy Theta Network z Samsungiem oraz opowiemy o wyróżnieniu Ripple w pewnym rankingu. Witam Was serdecznie na kanale Krypto, ogłoszę przed nami kolejna dawka informacji. Na wstępie tylko chciałbym przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, po takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. Tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. CryptoMyhem ma dla Was konkurs, którym jest do zdobycia alokacja i dołączenie do drugiej rundy prywatnej sprzedaży tokenów Adria. Więcej szczegółów znajdziecie pod linkiem, który zostawiamy w opisie filmu. Zostając jeszcze w temacie polskiego projektu CryptoMyhem, to pierwsza faza sprzedaży tokenów zakończyła się w niedzielę 6 sierpnia o godzinie 18 czasu polskiego. Sprzedano 36% łącznej puli tokenów Private Sale. Private Sale to 3% całkowitej ilości tokenów Adria. CryptoMyhem wkrótce udostępni szczegóły drugiej rundy Private Sale. CEO Kwon podczas wystąpienia na Crypto and Digital Asset Summit 2022 opowiedział, w jaki sposób CBDC pomaga w walce z oszustwami. Jeżeli chcecie poznać zdanie Gilberta Verdiana na temat CBDC, zachęcamy do sprawdzenia pełnej wersji rozmowy. Crypto.com zrealizowało kolejny kamień milowy. Crypto.com zdobyło wszystkie wymagane uprawnienia, aby świadczyć swoje usługi w Korei Południowej. Więcej szczegółów dotyczących tego wydarzenia znajdziecie na stronie Crypto.com. Descent Angel sprawia, że domeny IOTA stają się rzeczywistością. Zdecentralizowane społeczności zasługują na zdecentralizowane domeny. Więcej o domenach IOTA dowiecie się na medium Descent Angel. Crypto.com przedstawia lipcowe podsumowanie badań powstałych we współpracy z Economist Impact. W artykule znajdziecie ekskluzywne raporty dotyczące cykli bear market, tokenów Wrapped oraz trendów rynkowych. Link do tego artykułu zostawiamy standardowo w opisie filmu. Mitch Liu, współzałożyciel i dyrektor generalny Theta Network, poinformował, że jego projekt po raz kolejny nawiązuje współpracę z Samsungiem. Współpraca pozwoli na rozpoczęcie największej w historii kampanii narzędzi NFT offline. W kampanię zaangażują się również jedni z największych sprzedawców detalicznych z Korei Południowej. Polygon jest zaangażowany w osiągnięcie statusu ujemnego pod względem emisji dwutlenku węgla i wspieranie projektów, które wykorzystują blockchain Polygon, aby pomóc naszej planecie. Polygon zachęca do sprawdzenia projektu MetaForest Game, z którym nawiązał współpracę. MetaForest Game łączy innowacyjną rozgrywkę i technologię NFT. Binance Blockchain Week Paryż odbędzie się dnia 14-16 września 2022 roku. Jest to okazja, aby odkryć świat Web3 i dowiedzieć się, w jaki sposób wspólnie z Binance można budować zdecentralizowaną przyszłość. Więcej o tym wydarzeniu dowiesz się, klikając w odpowiedni link w opisie filmu. Algonaut ogłosił uruchomienie swojego programu badawczego i edukacyjnego dotyczącego technologii blockchain. Algonaut Foundation na ten cel przeznacza $50 milionów. Listę zakwalifikowanych projektów do tego programu widzicie właśnie na swoich ekranach. Windvane, czyli oficjalny marketplace NFT KuCoina, nawiązuje współpracę z MetaShotter. MetaShotter to pierwszy zdecentralizowany hunting metaverse oparty na blockchainie. Wkrótce na Windvane będziecie mogli spotkać MetaShotter Mystery Bugs. W zeszłym tygodniu ekosystem Polkadot kontynuował budowanie, wdrażanie i rozwój. Sprawdź najciekawsze wiadomości z ekosystemu Polkadot i dowiedz się, co słychać u zespołów Parachain, dostawców infrastruktury i portfeli. Pala Network uruchomiła funkcję opisu puli udziałów Pala App. Pojawiła się również możliwość zakupu tokenów NFT Entropia Universe. MyEther Wallet połączył siły z Web3 Foundation i Parity Technologies, aby zbudować Encrypt, czyli rozszerzenie przeglądarki pozwalającej na obsługę sieci Polkadot i Substrate. Rozszerzenie umożliwi zarządzanie tokenami NFT na wielu sieciach. Po więcej newsów dotyczących ekosystemu Polkadot zapraszamy na Twittera Polkadot, do którego link zostawimy Wam w opisie filmu. Crypto Coin Show zaprosiło na rozmowę Kalmana Meyera, czyli szefa ekosystemu w Waves Labs. Podczas rozmowy został poruszony wątek marketingu, rozwoju Waves Protocol oraz została podjęta również tematyka grantów i inwestycji strategicznych.
Dodatkowo Coleman odpowiedział, dlaczego aktualne startupy przechodzą do ekosystemu Waves. Standardowo zostawiamy link do całej rozmowy w opisie filmu. Ripple jest zaszczycone wyróżnieniem otrzymanym przez Fortune Magazine. Ripple zajęło 34. miejsce w rankingu 100 najlepszych miejsc pracy. OpenOcean, czyli agregator DEX, zintegrował kanały cenowe Chainlink na sieciach Avalanche, BNB Chain, Ethereum, Phantom oraz Polygon. Kanały cenowe dają użytkownikom większą pewność, że podczas dokonywania transakcji uzyskają najlepszą możliwą cenę. Binance sfinansowało 12. rundę dystrybucji airdropów Ape NFT dla posiadaczy tokenów TRX, Bettertold, BTC, GST oraz WIN. NEAR Protocol stwierdza, że tworzenie kolekcji NFT na naturalnym dla klimatu blockchainie nigdy nie było łatwiejsze. Felix, twórca NEAR Ocean, przekazuje 25% wpływów z kolekcji NFT na cele charytatywne. Pangolin nawiązał współpracę z Pulsar Game. Pangolin stał się inwestorem strategicznym. Pangolin mocno wierzy w przyszłość GameFi i cieszy się możliwością zaangażowania w ciekawy projekt. RippleNet umożliwia transferową integrację z lokalnymi bankami i instytucjami finansowymi. Ta współpraca przekłada się na skrócenie czasu przetwarzania transakcji z jednego dnia do zaledwie kilku minut. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza, jakie projekty możemy dla Was śledzić. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!